Siemano, siemandero, piękna niedziela, piękny PGR z Niemiec. Będąc w tym roku jeszcze, jesienią w Niemczech na targach gitarowych The Guitar Summit, jak wiecie, nagrałem kilka wywiadów zarówno z muzykami, z producentami instrumentów, którzy byli tam przedstawicielami ekipy polskiej. Tej ekipy polskiej było tam bardzo, bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że za rok będzie jeszcze więcej, bo to się tak mniej więcej podwaja co roku, więc miejmy nadzieję, że ludzi z Polski będzie tam coraz więcej i że no, będziemy tam drugą siłą, że tak powiem. No już było nieźle, bo chyba z 10 stanowisk było z Polski. Prawie na każdym stanowisku nagrałem jakieś rzeczy. Niektóre z tych rzeczy już się pojawiły, niektóre się jeszcze będą pojawiać i się jeszcze będą przewijać. Dzisiaj, słuchajcie, to jest tak. Trzeba pojechać do Niemiec, żeby spotkać łodzianina. Ale łodzianin mieszka w Holandii, a łodzianin dodatkowo chodził z moimi ziomami do Jedynki. Jedynka, najlepsza szkoła, najlepsze liceum w Łodzi, w ogóle mundurki, wiecie, etos i patointeligencja. Więc generalnie przed wami Wojtek Justyna. Na stoisku SKG tak w ogóle, bo gra na gitarach od Szymona, a z Szymonem obiecuję się umówić na styczeń i do niego jakoś tam pojechać. Muszę się z nim zgadać. Może by tak zrobić, żeby zrobić taki objazd Lica Szymon albo Szymon Lica. Jakoś tak by to trzeba było zrobić. W końcu muszę się za to wziąć i muszę to w końcu zrobić. Dużo się dzieje na kanale, dużo rzeczy się tutaj kręci, czasu mało, czasu brak, 12 godzin dziennie w fogowni i w weekendy po 8-6. No słuchajcie, tworzenie takiego kanału to nie są proste rzeczy, więc jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom za to, że pomagają mi w tym, ale też jak widzicie, no ja za tą waszą pomoc bardzo chcę, żebyście dostawali coraz więcej, coraz lepsze treści i żeby było coraz ciekawiej. Mam nadzieję, że ten progres widać, więc przenosimy się do Niemiec. I pamiętajcie o tym, że jest konkurs. Zarówno jest zabawa dla patronów, gdzie jest Telecaster do wygrania, jak i oczywiście jest konkurs Pokaż swój sprzęt, w którym do wygrania jest dużo różnych nagród, m.in. rewelacyjna kamera Zoom Q8 N4K, efekt, paski gitarowe, czapeczki, jest też czapeczka od SKG, no jest tego moc i jest tego bardzo dużo, więc bardzo wam dziękuję za wszystko, co dla FOG robicie. Zostawcie lajka, zostawcie subika i oglądajcie. Będziesz tutaj koło mnie stał. Tak, fajnie. Tak, jak najbardziej. Słuchajcie, siemanko, siemandereczko, po raz kolejny Guitar Summit, drugi raz SKG Guitars. No i ile do tej pory śmiałem się, że żeby spotkać dwóch Polaków i rozmawiać, trzeba pojechać do Niemiec, bo tutaj jest jeszcze inna sytuacja. Jaka jest sytuacja? Co ty powiedz? Wytłumacz mi, co się dzieje. Obaj jesteśmy z Łodzi. Tak jest. Mamy wspólnych znajomych. O tak, ale się nie znamy. Czy już się znamy, dzisiaj się poznaliśmy. No w piątek, tak. ale generalnie no jest tak, że wiesz, żeby doszło do tej koneksji, żeby Pardziu, do którego bardzo pozdrawiamy, napisał zrób wywiad z Wojtkiem, musieliśmy przyjechać aż do Niemiec. Jeszcze kumpel musiał polecać. Tak jest. Natomiast ty jesteś osobą, która trochę jeździ po świecie, z tego co wiem, nie? Tak, to się zgadza i pewnie dlatego się wcześniej nie spotkaliśmy, bo ja od 20 lat mieszkam w Holandii, pomimo że jestem łodzianinem, dumnym łodzianinem. Udaje mi się od lat podróżować po świecie. Wyjechałem chyba w 2004 roku na studia do Holandii. Studiowałem bardzo poważną muzykę jazzową tam na uczelni w Hadze. No i od tego czasu zostałem w Holandii i mam tam swój zespół bardzo międzynarodowy. Jeździmy po całym świecie, nagrywamy płyty. No i od jakiegoś czasu też współpracuję z Szymonem Kowalskim. Zrobił dla mnie kilka wspaniałych gitar i pomagam mu po prostu budować tą markę i polecam go wszystkim generalnie. Czyli grasz na SKG w tym momencie, gram na SKG, tutaj bardzo mam model, który zrobiliśmy, czy zaprojektowaliśmy wspólnie, jest to kształt Pulsonic, wymyślony przez Szymona, tutaj z jakimiś różnymi moimi, czy właściwie wspólnymi pomysłami. Mamy dwie P90, też nawijane przez Szymona, most Mastery, znany z modeli typu Jazzmaster. No i wiadomo, 6 strun, szyjka, kolor
też sobie taki wymyśliliśmy wspólnie. Jest to moja główna gitara od dłuższego jest czasu. Gitara sygnatura, czy to jest gitara, która raczej jest modelem robiony przez SKG? To jest model robiony przez SKG, nie jest to jakaś tam sygnatura, no wspólnie sobie coś takiego wymyśliliśmy. Jeśli ktoś by chciał, to pewnie mógłby sobie powiedzieć, chcę taką gitarę jak Wojtek i Szymon to zbuduje, albo możecie wspólnie pogadać o tym, żeby jakiś była inna. Podobny model, oczywiście są podobny kształt, który jest tak, ale jest to kształt Szymona, a zawsze chciałem. Sprawa jest taka z gitarami, że jeśli weźmiemy Stratę do ręki, no to będą jakieś tam wpływy, prawda? Dla mnie to jest Hendrix, Jeff Beck, Scott Henderson i będzie w tą stronę ciągnęło, będzie parodia po prostu. Że ktoś będzie cię w jakiś sposób porównywał z tamtymi gitarami. Dokładnie, czy porównywał, czy nawet sposób grania będzie taka właśnie parodia się tych gitarzystów robiła. Tak samo z Telecasterem jakieś są tam wpływy, a ja właśnie każdy szuka jakiegoś tam swojego głosu, prawda, na tej gitarze i myślę, że takim dobrym sposobem jest właśnie spróbować zupełnie coś innego, jakąś gitarę nietypową i tak właśnie był pomysł z tą gitarą, żeby mieć coś innego, inny układ, do którego jestem nieprzyzwyczajony, inny rodzaj pick-upów, inne vibrato i no, szukam na tej gitarze swojego głosu. No rozumiem, dobra, a teraz poczekaj, wrócimy sobie trochę tak bardziej do początków. Powiedz mi, skąd gitara w twoim życiu wzięła się w ogóle? Bardzo typowa historia, chciałem się nauczyć Stairway to Heaven. Udało mi się to zrobić, poszedłem do ogniska muzycznego w Łodzi, tam nauczyłem się grać Stairway to Heaven, okazało, że mi się podoba takie uczenie się piosenek różnych i właściwie droga była ciekawa, ponieważ to było dawno temu, kiedy ja zacząłem, początek lat 90. zacząłem grać na gitarze i wiadomo, wtedy to zupełnie inaczej wyglądało, jeśli człowiek chciał się uczyć, to musiał iść albo do ogniska muzycznego, albo do szkoły muzycznej. Ja pokonałem całą drogę szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia, czyli uczyłem się muzyki klasycznej. Na boku ucząc się rock'n'rolla, który zawsze gdzieś tam mi w sercu grał, zespoły jak Led Zeppelin, Eric Clapton, Jimi Hendrix, no wszystkie te takie typowe zespoły gitarowe. Tego uczyłem się po cichu w domu, bo to nie wolno było w szkole muzycznej nawet powiedzieć, że się ma gitarę elektryczną, a że coś się tam na niej próbuje zrobić, to już w ogóle. I potem do mojego życia wkroczył jazz poprzez szkolny big band, który się stworzył. To była wtedy szkoła muzyczna na Jaracza, która teraz się znajduje na Rojnej. No i jako, że ktoś tam wiedział, że ja mam gitarę elektryczną, że się na tej gitarze uczę grać, to wzięli mnie do tego big bandu. Pamiętam, dostałem kwity z jakimiś w ogóle akordami, jakieś cyfry, liczby i nie mogłem tego w ogóle rozpracować. I jak zacząłem się jakoś tak uczyć tych akordów, zawsze mi się te kolory podobały. Ten fakt improwizacji troszeczkę bardziej skomplikowanej niż w bluesie i w rocku, którego tak zawsze mi grał w sercu. No i tu zaczęła się moja przygoda z jazzem i dalsze poszukiwania. Po ukończeniu szkoły muzycznej drugiego stopnia na gitarze klasycznej porzuciłem ten instrument, choć nawet myślałem o studiach w tym kierunku, ale jednak pamiętam profesor kiedyś mi powiedział, wiesz, chodzi o to, żeby każdym razem zagrać tak samo. I to mnie zarażony jazzem już troszeczkę nie. I to w ogóle mówię, jak wiesz, a może jutro będę się inaczej czuł i będę chciał inaczej zagrać. I to mnie pociągnęło właśnie w tę stronę takiej bardziej swobodnej, jazzowej ekspresji, powiedzmy to. I skończyłem najpierw studia w Katowicach na Wydziale Jazzu i tam zrobiłem licencjat i potem wyjechałem do Holandii, tak jak mówię, na poprawkę i tam skończyłem także studia na Wydziale Jazzu i tam mieszkam, zajmuję się muzyką, też producentem muzycznym jestem. Wiele muzyki komponuję dla własnego zespołu Wojtek Justyna Trio, które bardzo wszystkim polecam. No i jeździmy po świecie, mamy nagrane teraz na koncie 3 płyty. Na ostatniej płycie wystąpił gościnnie z nami Larry Goldings. Byliśmy ostatnio na trasie w Kanadzie w te wakacje, jeden z takich szczytowych. Tam jakieś Japonia też zahacza, że Korea, tak, w Korei byliśmy, do Japonii jeszcze nie dotarliśmy, ale mieliśmy okazję grać prawie w całej Europie. Członkowie mojego zespołu są z Portugalii, Austrii i z Niemiec, więc w tych krajach często koncertujemy. Nie należysz do tych zespołów jazzowych, że to ja kupiłem twoją płytę, tak?
raczej nie wygląda w ten sposób. Sprzedaliśmy prawdopodobnie około 18 płyt łącznie, więc jest to ogromny sukces jak na zespół jazzowy, powiedziałbym. Dobra, pamiętasz inaczej. Pamiętasz swoją pierwszą gitarę klasyczną? Skoro Oczywiście. chodziłeś do szkoły klasycznej, na pewno musiało być to coś lepszego niż Defil. Nie było takiej w ogóle możliwości. Wiesz, jak zaczynałem, to weszliśmy do sklepu muzycznego na Piotrkowskiej z mamą. Było, przy Zielonej, tak, dokładnie. Tak jest, Riff Raff, dokładnie wtedy to, czy jak to było? Riff, a wtedy to był, wiesz, jeszcze ten taki... CHPM. Dokładnie. I poprosimy gitarę, była to gitara z nylonowymi strunami, na której zaczynałem naukę. Potem po paru latach przeszedłem na gitarę już troszeczkę lepszą. Była to Alhambra, którą mam nawet do dzisiaj, gdzieś tam się w domu wala i właściwie całą moją karierę klasyczną na tej gitarze ograłem. Potem jeśli chodzi o gitarę elektryczną, no właśnie, jaka była ta elektryczna? To pierwsza elektryczna gitara to był już taki dość porządny instrument, bo był to Fender, już taki prawdziwy Fender, jeszcze chyba wtedy Squire'ów nie było, nie przypomnę sobie, ale jakiś taki Fender czy meksykański, jakiś taki, ale już taki lepsiejszy, czerwony, Candy Apple Red, pamiętam. No czerwony to musiał grać, nie? I grał wspaniale, tak. I na tej gitarze właściwie grałem do momentu wyjazdu do studiów na tym stracie. Ale potem, jako że zainteresowałem się jazzem, to przeszedłem na gitarę i byłem wielkim fanem Marka Napiórkowskiego, którego też się na warsztatach jazzowych właściwie uczyłem improwizacji i on grał na gitarze Ibanez AS100 z lat 80. I szukałem takiej gitary, bo chciałem być jak Marek. Dokładnie takiej samej, Dokładnie. Tak? I też wiadomo, Scofield na podobnej gitarze grał i udało mi się znaleźć tą gitarę i grałem na niej też wiele lat na studiach i potem przeszedłem na gitary Sur. Ale oni też robią jakieś takie Nie, ale wtedy, bo wtedy właściwie na tych studiach jazzowych, to jest też ciekawa historia, bo wyjechałem na studia jazzowe i okazało się, że ja wcale tego jazzu tak bardzo nie chcę grać. Dobra. Ponieważ o ile podoba mi się idea improwizacji, uczenie się harmonii i powiedzmy zgłębianie wszystkich tych tajników, to bardzo mam szerokie zainteresowania muzyczne. Uwielbiam hip-hop, uwielbiam singer-songwriter, uwielbiam country, funk, muzykę rockową, bluesa i tego brakowało mi bardzo na studiach, bo studia były bardzo takie skupione właśnie na muzyce jazzowej i w tym czasie też zacząłem pisać własne utwory, które właśnie były takie bardziej funkujące, trochę bardziej groovujące i pomimo, że oczywiście pochłaniałem i uczyłem się tych wszystkich standardów i tej teorii jazzu, improwizacji w tym kierunku, to ciągnęło mnie właśnie w taką bardziej w stronę fuzji. I tutaj wielkim moim idolem był wtedy Scott Henderson i on oczywiście grał na gitarach Sur i zamówiłem sobie zbierając pieniądze przez kilka lat, chyba pożyczkę jakąś też wziąłem ze szkoły na tą gitarę, pamiętam, bo była taka możliwość. To nie są tanie rzeczy, nie? Wtedy to wiesz, jeszcze była, jak się teraz okazuje, to były do przełknięcia, ale w każdym razie, no i tak to było ogromne pieniądze i kupiłem sobie takiego Sura z 2 humbuckerami, takiego super strata z 2 humbuckerami, którego mam do dzisiaj. Potem, ponieważ jestem ogromnym fanem Prince'a, musiałem mieć też Telecastera, więc po kilku latach też kupiłem sobie Telecastera, na który... takiego świecącego, znaczy nie, kupiłem zupełnie prosty, podpalany Telecaster Sura, też na zamówienie robiony, więc tam jakieś sobie i szyjkę wybrałem i te wszystkie inne bajery. I nagrałem na niej kilka płyt, ja dużo też popowych projektów robiłem i tak dalej, więc te gitary mi się przydawały do takiej pracy właściwie muzycznej już. Ale wtedy właśnie w pewnym momencie zadzwonił do mnie kolega, dostałem wiadomość na Facebooku: "Ej, człowieku, mam coś w bagażniku mojego samochodu, co mogłoby Cię zainteresować". Ja mówię: okej, ciekawe w którym kierunku to pójdzie. Okazało się, że była to gitara Szymona. Ale to był Szymon właśnie? To był ten Szymon. Nie, to nie był Szymon, to był kolega Szymona, który napisał do mnie tą tajemniczą wiadomość. I graliśmy wtedy w Polsce i Szymon podjechał ze swoimi gitarami, chyba to było na początku w ogóle jego działalności, nie wiem, czy kilka lat właściwie robił te gitary wtedy. I pamiętam, miał Telecastera, ja wtedy grałem właśnie na Telecasterze Sura i spróbowałem sobie na soundchecku tą gitarę i grałem i fajnie, podoba mi się. I miałem taki moment, kurczę, że aż się bałem, czy ten mój
sur tak dobrze zagada, wiesz? O, grubo, no. Naprawdę. I wziąłem tą gitarę i nawet zagrałem na koncercie kilka numerów, co jest zawsze takim stresującą bo nie znasz instrumentu, ale wiesz, na tyle się czułem pewnie, na tyle mi się ten sound podobał, że na tej gitarze zagrałem kilka numerów. Sur się sprawdził, grał dobrze, ale jednak te gitary Szymona coś w sobie miały. I kilka lat potem zamówiłem sobie u Szymona Stratocastera, bo nie miałem takiego prawdziwego, rapsowego Stratocastera i zbudował... Czyli trochę taki powrót. Tak, dokładnie, bo nie miałem Stratocastera, a właśnie też myślałem, czy sobie kolejnego Sura nie kupić, ale jakoś mnie przekonały te gitary Szymona. Bardzo mi się, przede wszystkim to jak leżą w ręce, świetny sound, kontakt też z Szymonem był zawsze bardzo fajny, spędzaliśmy wiele godzin gadając i zawsze przyjeżdżałem do niego do warsztatu i ogrywałem jego gitary i każda gitara na mnie robiła ogromne wrażenie. I tak właściwie się przerzuciłem kompletnie na gitary SKG. Na tej gitarze, którą nagrałem ostatnią płytę, Thrice, którą teraz w zeszłym roku się pojawiła. No i następnym instrumentem był właśnie ten Pulsonic, który tutaj mamy, jeszcze raz pokażę, bo jest bardzo ładny. I teraz pracujemy nad kolejnym projektem, więc myślę, że... Ale też tego typu Pulsonic, będzie to Pulsonic, tylko że troszeczkę taki bardziej Gibsonowo podobny, czyli idziemy w klimat Goldtopa. Nie będzie to Les Paul, ale będzie to samo drewno co na Les Paulu. Będą trochę wpływy z Explorera, trochę z SG, więc robimy taki... Bo nie mam gitary z humbuckerami, która by mi odpowiadała, więc chciałbym mieć takiego coś klasycznego z humbuckerami. Sam na Les Paulu nie lubię grać, jest to niekomfortowy instrument dla mnie, więc ciągniemy to też tak w innym kierunku. Tym bardziej ta sama historia, że wiesz, że jest to coś, będzie to inny instrument, który mam nadzieję, że będzie inaczej inspirował niż Les Paul, gdzie tylko wiesz, page'owanie będzie i tego typu rzeczy. To chyba też tak nie jest, ale no wiem, o czym mówisz. No. Wzmacniacze. Tutaj zostałem przy Surach. Lubię dobra, a ten pierwszy Laboga L1? Pierwszy, nie była to Laboga, też był to Fender, jakiś taki zupełnie podstawowy z tą gitarką. No jedynka, zapomniałem, jedynka, dokładnie, najlepsze łódzkie liceum. Elita, wiesz, od razu Fender. Bogate dzieci i tak dalej. Może wiesz, bogate, ale z dużą umiejętnością oszczędzania. Oszczędne dzieci. Więc był to Fender i potem następnym, w sumie wiesz, tak teraz jak o tym myślę, to nie miałem tak dużo tych najróżniejszych gratów. I potem od Bartka Pepierza kupiłem Fendera Deluxa, którego mam do dzisiaj i grałem na nim, pamiętam, był to wzmacniacz, który miałem w Holandii też, który wziąłem, taki studencki i którego stratowałem strasznie, bo pamiętam, miałem taki, nie miałem samochodu, więc podróżowałem pociągami na joby i tak dalej i jeździłem nim na wózku, a w Holandii jest dużo kocich umów, tak, kostki. No. I tutaj jeszcze zacząłem i z tego pociągu, wiesz, dokładnie wytrzęsły wszystko, wiesz, z pociągu też wyciągam ten wzmacniacz, wiesz, to masakra, zmasakrowany. Kilka lat temu go odświeżyłem i rzeczywiście, wiesz, lampy były obluzowane, masakra. Ale ładnie mi ten wzmacniacz ktoś tam naprawił i go używam do jakichś mniejszych jobów też jako wet wzmacniacz do swojego setupu. Czyli że mieszasz jakoś tak, dokładnie. Dry wet, z jednego leci czysty, z drugiego dokładnie. Efekty. Więc mam tego Fendera, no i potem zawsze jakoś w tych surach siedziałem i oprócz gitar właśnie też wzmacniacze. Najpierw był to wzmacniacz Badger 35 chyba albo 30, nie pamiętam już. Sprzedałem go kilka lat temu, miałem też z tą taką ładną paczką na jednej 12. Bardzo fajny wzmacniacz, ale też potem co jakiś czas grałem na tym wzmacniaczu chyba też 10 lat, czy nawet może 15 i przed takim momencie chciałem coś zmienić i kupiłem sobie większą paczkę na 2 12, też Sura, taką półotwartą, super, rewelacyjna, najfajniejsza paczka, na jakiej grałem i teraz kupiłem sobie Surbella, taki wzmacniacz. Jesteś gdzieś tam w jakiś sposób tak, generalnie podoba mi się
chociaż od gitar odszedłem, to jednak te wzmacniacze jakoś mają coś takiego w sobie, że mi odpowiadają, są bardzo... Używasz barw przesterowanych również w swojej muzyce, gdzie jak najbardziej. Ja uwielbiam fuza generalnie. Fuza, tak, no, fuza generalnie takie brzmienie, jak ja używam, to bym powiedział, że jest takim bluesowym, troszeczkę scrunchowanym brzmieniem z jakimiś tam dopalaczami. Więc efekty, sporo efektów. No jak już samo to, że powiedziałeś, wiesz, dry wet, no to już ja lubię ten system już musi być troszeczkę bardziej rozbudowany. Opowiedz o tym. Jeśli chodzi o efekty, to mam taki switching system Music Laba na podłodze. Kiedyś miałem raka. Strasznie miałem jazdę na Hendersona i na Landała. I miałem rak, system Boba Bradshawa i tak dalej. Zmarnowałem sobie tym plecy kompletnie, ale też ja jestem typowym gitarzystą, więc też idę za modą. Gaz jest nieskończony. Gaz jest nieskończony oczywiście, więc potem była moda na te haki. Gaz. Dokładnie. I wiesz, była szuflada i tak dalej, wiesz, te wszystkie kable tam od tyłu. MPX-1 Lexicona pamiętam miałem, całą podłogę sterującą. Ale potem też się moda zrobiła bardziej na pedalboardy i ja też oczywiście za modą poszedłem i w sumie przy tym tkwię od dłuższego czasu. Mam taki switcher Musicom Lab, gdzie mogę sobie robić presety, bo w muzyce, której gram jest bardzo dużo jest zmieniania takich barw, więc raz, że jest dużo takich partii, które wymagają skupienia i by było to niemożliwe, żeby tutaj jakiś tap dancing uprawiać, więc jestem jakby przyzwyczajony, że mam jeden switch, zmienia się barwa z czystego na jakieś tam w ogóle kosmosy różne. I co tam mam? Jeśli chodzi RC Booster, to jest jakby taka podstawa od wielu lat, który jest cały czas właściwie wyłączony. Używam wersji dwukanałowej teraz, do takiego czystego brzmienia, do troszeczkę do podbicia. Potem mam klona chińskiego, gdzieś tam wyczytałem jest to jakiś zupełny no-name. Wyczytałem, znowu wraca ten Henderson. Zapraszamy, tak, do filmu. Okej, w porządku. W każdym bądź razie, o czym tu mówiliśmy? Aha, klon, chiński klon. Wyczytałem, ponieważ cały czas, wiesz, ten Henderson jakoś tam na mnie duży wpływ wywierał i wyczytałem na jego forum, że jemu ktoś przysłał jakiegoś chińskiego klona i że brzmi lepiej od oryginału i tak dalej. I wszedłem w to za 150 €, zamówiłem sobie tego chińskiego klona. To jest jakiś taki, to już taki najlepszy chiński, jaki może być. To jest szczyt. I wiesz, i bardzo mi się spodobał ten klon. Używam go od wielu lat. Nie wiem, jaka to jest marka, bo to jest zupełnie jakiś taki no-name na eBayu, gdzieś tam można było go sobie zamówić. On wygląda jak klon. Wygląda jak klon. Przyszedł, wiesz, w paczce zawinięty w chińską gazetę i wiesz, to jest wypas. No. Myślę, że to ta gazeta, wiesz, ten sound w nim robi. Co tam jeszcze? A co jest w tym dry wecie? No bo to tam są jakieś delaye. Tak, delay nie tak dużo chorusów, bo nie za bardzo przepadam, ale Strymon, jakieś tam takie proste delaye, ale lubię jak one są rozbite, chociaż czasem nie ma miejsca, żeby dwa wzmacniacze, tym bardziej w Holandii, bo tam są bardzo małe sceny, więc ten dry wet wychodzi bardzo rzadko ze mną, ale co tam mamy? Strymona delaye, reverb używam z Flinta, który bardzo lubię, tą kostkę, pamiętam 2 razy ją kupowałem, bo szukałem coś innego, sprzedałem, a potem się okazało, że to jest jednak najlepszy chłam i ten Flint, tremolo, Neo Ventilator, symulacja Leslie'ego, lubię ten sound bardzo. Co tam jeszcze mam? Jest ten i potem Chester to jest ten klon, Leslie i fuz. Używam kilku fuzów Vermuram, mam fuz Myriad, który jest bardzo wypasiony. Ostatnio trochę preferuję bardziej Kingtone fuzz zawodowy. W ogóle efekty Kingtone są rewelacyjne. My też rozmawialiśmy tutaj, że wzmacniacze też Kingtona takie są. Tone King, to jest Tone King, a Kingtone jest co innego. W ogóle nie masz kanał, a nie masz pojęcia o tych rzeczach. To są za drogie rzeczy. Ja mam kanał taki, wiesz, gitary do 1000 zł. Okay.
No to parę takich gitar, wiesz, sprzedasz parę takich gitar i kupujesz sobie jedną kostkę Kingtona. No pewnie, Świetne rozwiązanie. Lecę na dole stali. Więc, i jeszcze Univibe bardzo lubię. Ten Hendrixowski taki kłam to jest jednak coś, więc mam Mojo Tone Univibe. Poza sterowaniem tego wszystkiego w sposób jakby MIDI cyfrowy, nie poszedłeś w żadne nowoczesne cyfrowe... Nie, w ogóle... No, znaczy Strymon jest mega cyfrową rzeczą, tak? Tak, wiadomo. Ale no w trochę innym kierunku. Pytam się, czy te nowe emulatory, nowe wtyczki nie, w ogóle. Znaczy, używam, to jest Neural DSP chyba, no tak. Cory Wonga, ten plugin w domu do ćwiczenia i do nagrywania dem, to mi się bardzo sprawdza, ale nie jakieś te kempery, próbowałem, tam jest za dużo gał, za dużo kręcenia, sound osobiście mi nie podchodzi, jakoś zawsze jest słychać, że to jest cyfrowe, tak mi się wydaje przynajmniej, jest taka ta góra. Tak znośny jest ten Cory Wonga, ta wtyczka, ale tak jak mówię, to używam do ćwiczenia czy do nagrywania dem, a do takiego, jeśli gdzieś tam już prawdziwego grania to są prawdziwe rzeczy. To ja ciągnę po prostu ten wzmacniacz. Ale nagrywasz cyfrowo, czy masz studera jeszcze dodatkowo, powiedz mi? Nie mam studera, jeśli nagrywam, to tak na dobrą sprawę idę do studia, a jeśli ktoś mnie prosi o nagrania w domu, to nagrywam, to wyciągam mikrofon, mam taki setup nagraniowy z interfejsem Apollo, jakiej to jest firmy? UA, dokładnie. Dokładnie. I mam taki... do tej pory powiedziałeś, to jest po prostu, poza tym najdroższym klonem, który jest topem topów, klonów. Za 150 euro, tak jest. Bardzo drogi. No to wszystko masz po prostu, wiesz, tam na mega wysokim poziomie, czyli generalnie jesteś audiofilem gitarowym na swój sposób. No generalnie tak, no to jest cała w tym zabawa przecież. Ale kabli jeszcze na piasku nie układasz? Nie, kable chyba używam Mogami, które sam lutuję, wiesz, przycinam sobie. O, no właśnie, widzisz, tutaj do ciekawej rzeczy doszedłeś. Setupujesz sobie instrumenty? Tak, wszystko generalnie robię sam. Czasem podpytuję Szymona, czy coś by się lepiej dało zrobić. Progi robi mi Szymon, ale takie wszystkie setupowe rzeczy, pick-upy, ustawianie szyjki, takie podstawowe. Każdy gitarzysta uważam, że powinien. Nie każdy umie, ale powinien. Nie każdy to robi, nie wszyscy chcą. Ale też, bo ja też taki byłem, że o Jezus Maria, bo tutaj gryf mi pęknie, jak tutaj poruszę, ale nauczyłem się tego wszystkiego i to jest potrzebne. Na przykład pamiętam, jak poleciałem do Korei, to byłem tam 2 dni i wiesz, już gryf w ogóle. No tak, to totalna zmiana klimatu, więc to trzeba umieć. Jakieś tam, wiadomo, lutowanie, jakieś takie podstawowe robótki. No to będzie, sam sobie jesteś tak ewenementem, nie? Ale wiesz co, bo to się bierze, wiesz, z tej Polski pokomunistycznej, że wiesz, pamiętam pierwszy kabel zrobiłem z druta koncentrycznego od anteny. Dokładnie, no kurczę, dokładnie. No proste, klasyka, tak. I wiesz, od tego się zaczęło. I wtyczki kupowane na Tuwimow elektronicznym, na oka, oczywiście, dokładnie tak, więc tata miał lutownicę i... Oczywiście ten koncentryk w środku się co chwilę łamał i trzeba było ucinać, sam temat. Niewiele osób jeszcze zna te czasy, ale tak to było, no bo trzeba było po prostu, jak człowiek chciał mieć kabel, to musiał jakoś to sobie sam obczaić, więc i wiadomo, potem jakieś rozkręcanie też gitar, oglądanie, jak to tam jest wszystko poskładane, jakąś taką podstawową wiedzę na ten temat mam i nie boję się przelutowywać pick-upów, czy jakoś tam bawić się ze switchem, żeby tone był podśrodkowym, a nie przy bridge'u i tak dalej, więc to sobie ogarniam. A jakieś takie, wiadomo, progi, jakieś inne cuda, to do Szymona, tak. Dobra, skoro już gadamy o Szymonie, skoro gadamy o takich gitarach, wiesz, troszkę bardziej z wyższej półki, rozmawiamy o efektach z wyższej półki, co ma wpływ na brzmienie gitary elektrycznej największy? Gitarzysta. O, widzisz. Dobra, a poza? A poza tym... Patrząc zupełnie sprzętowo, odciągając czynnik ludzki. Odciągając czynnik ludzki. Wiesz, do czego pije, prawda? Wiesz co, no, podejrzewam, myślę... Na pewno wzmacniacz ma dużo do gadania. Nawet powiedziałbym więcej niż gitara. Bo ja mam, no, jak już tutaj się chwaliłem, miałem w rękach dobre gitary i posiadam też no, z najwyższej półki na dobrą sprawę instrumenty, to jeśli taki instrument podłączysz do byle jakiego wzmacniacza, no to nie pofrunie to. Nie pofrunie. Wiadomo,
następną rzeczą pewnie będzie gitara. Chociaż gitary, ja uważam, że dobry gitarzysta zabrzmi dobrze na każdej gitarze. Ja na przykład mam uczniów, którzy przychodzą do mnie i mówią, bo to, dlaczego mi to tak nie brzmi jak tobie, bo ty masz taką drogą gitarę i tak dalej. Ja mówię, pokaż, dawaj mi tego Squire'a, to ja ci tu pokażę. I wiesz, wiadomo, trzeba to poustawiać, może ten komfort gry nie jest idealny, ale jestem w stanie z tej gitary wydobyć dobry dźwięk. To płynie po prostu z umiejętności. Głowa, palce, głowa, palce, ręce, też umiejętność ustawienia tego wszystkiego, ustawienia wzmacniacza. Tak ja myślę. Czego uczysz młodych, bądź nie tylko pewnie młodych, no bo nie podejrzewam, że masz różny przedział wiekowy. Tak, to generalnie tak. Czego tak naprawdę uczysz? Wiesz co? Bardziej techniki, myślenia, teorii, harmonii, wiesz. W sumie wszystkich tych rzeczy, ale najważniejsze jest to dla każdego gitarzysty, niezależnie od poziomu, to żeby równo umieć zagrać piosenkę. Wiesz, czy to jest na dwóch chwytach, wiesz, A Horse Without a Name, Horse Without a Name jest na dwóch chwytach. To żeby to po prostu się działo, żeby nóżką tupać sobie, umieć z tym liczyć i żeby po prostu jak ktoś to słyszy, to żeby rozpoznał tą piosenkę, jaka to jest piosenka i żeby ten rytm, ten groove najprostszy był. Tętno pulsu generalnie. Tętno pulsu, to jest najważniejsze. No i radości z grania, to jest tak. Ale to jest bo jak nie ma tego pulsu, to też radości nie będzie. No i wiadomo, jest też wiele jakichś tam aspektów improwizacji, teorii muzyki i tak dalej, ale jeśli jest jedna rzecz, której zawsze pilnuję, to jest właśnie to, żeby był puls, żeby był rytm, żeby była świadomość i żeby niezależnie, czy to jest Giant Steps, czy to jest czy to jest Smells Like Teen Spirit, to żeby umieć zagrać tą piosenkę od początku do końca i żeby to po prostu fajnie się działo i tyle. Czekaj chwilkę. A wolisz pracować z ludźmi, którzy są kompletnym białą kartką papieru i na których można zacząć wszystko od początku i przekazać tą wiedzę, czy wolisz pracować z ludźmi, którzy już mają jakieś nawyki, czasami może złe i trzeba te nawyki wyplenić? Która ścieżka jest łatwiejsza? Albo którą wolisz, czy w ogóle jakie są z tym doświadczenia związane? Znaczy wiesz co, ja chyba najbardziej lubię pracować z ludźmi, którzy już potrafią grać, którzy już jakiś tam mają kierunek i którym jestem w stanie swoim doświadczeniem pomóc w dopieszczaniu tych umiejętności, czy może rozszerzaniu wiedzy i pomocy w znalezieniu własnego głosu, czy może w rozwiązaniu jakichś tam problemów, czy z techniką, czy może to są jakieś kwestie teoretyczne, czy nawet techniczne. To chyba to najbardziej lubię, choć też to ma swoje wyzwania, bo niektórzy mają swoje przyzwyczajenia, swoje teorie i czasem trudno jest ich oduczyć pewnych rzeczy. Wiadomo, takie zaczynanie od początku potrafi być fajne, ale no nie jest to moje najbardziej ulubione, powiedzmy. Wolisz kogoś, kto już raczej jest... Tak, generalnie wiesz... To jest muzyka cały czas jazzowo, funkowo... Właściwie wszystko. No ja ci powiem tak, ja uważam się za gitarzystę dość wszechstronnego i w zasadzie czuję się dość swobodnie w każdej stylistyce, może wiesz, w jakichś takich super shredach. Metale też grasz, tak? No powiedzmy najciężej to Metallica, ale na przykład jakiś tam Mastodon i tego typu rzeczy, no to jest troszeczkę nie moja jest tak, że w takim na przykład Mastodonie to jest troszkę więcej swobody niż w Metallice, która jest jednak dosyć... No na pewno jest ta swoboda, ale jest to... Bo na przykład taki, Mastodon jest taki bardziej, to jest ciężka muza, ale to jest jednak bardziej przestrzenne, olejące się i tam jest więcej takich różnych dziwnych rzeczy, które mogą być ciekawe. No Metallica jest dosyć określona, z całym szacunkiem do mojego ulubionego zespołu. Nie, no tak, wiesz, ale to chodzi też, wiesz, w każdej stylistyce jest to, że to jest, żeby to zagrać rasowo, w tym jest, i wiesz, ja nie zagram, wiesz, okej, nauczę się tego, ale nie zagram, wiesz, nie mam po prostu takiego uderzenia, nawet z Metallicą jest, mam takiego kumpla, który się wychował na Metallice, jak on gra te riffy, to jemu to brzmi rasowo, a u mnie to brzmi, wiesz, półśmiesznie. No i pewnie z odwrotnym sprawą, że on pewnie trochę go jakieś tam lekkie jazzowe sytuacje. Dokładnie, i tak to jest. Czyli znowu wracamy do tego, że to gitarzysta gra, tak? Tak, gitarzysta gra zdecydowanie i wiesz, tak jak
jestem w stanie komuś pokazać utwór Dream Theater, czy nauczyć się utworu i czy pokazać komuś, jak to ma ćwiczyć, ale no, na przykład nie zagram, nie znam żadnych numerów Dream Theater, to jest dla mnie kosmiczna technika, który wiesz, no nie mam nawet umiejętności i nie będę oszukiwał kogoś, że mam i wiesz, na tyle rozumiem muzykę, że jestem w stanie to rozkminić i jakby komuś wyjaśnić, jak to trzeba zrobić, ale no rasowo tego nie zagram, powiedzmy, ale to od takiej strony pedagogicznej to przychodzą do mnie ludzie i się uczą tego, no to pokazuję im i no mówię, no wiesz, tak to działa, musisz iść poćwiczyć, ja ci dalej nie pomogę. Wiesz, nie tak, że przyjdę i zagram cały wiesz, Dream Theater. Gry na gitarze, tak? Dokładnie. Więc najbardziej czuję się w takiej, wiesz, od muzyki klasycznej też mam kilku uczniów, którzy się uczą gitary klasycznej. Też chciałem chwilkę powrócić. Czy jeszcze gdzieś ci coś zostało z tej klasyki? Zdecydowanie zostało. Czy ta klasyka ci w ogóle w czymś pomogła później w życiu? Że nagle odkryłeś, że te rzeczy, które wiesz, jak byłeś dzieciakiem, których się uczyłeś, to jednak do czegoś to było wiesz, na pewno. Czy cały czas grasz na przykład jakieś tego typu rzeczy na gitarze klasycznej? Nie gram tak wiele. Mam kilku dość zaawansowanych uczniów, którzy grają na gitarze klasycznej. Jeszcze na takim poziomie, że ja im jestem tam coś w stanie doradzić, czy pokazać i zagrać. I w sumie przez nich też sobie odświeżam trochę ten repertuar klasyczny. Od wielu lat tego nie grałem i właściwie przez uczniów znowu trochę wróciłem do tej muzyki klasycznej. Bardzo ją lubię, wiesz, to jest coś takiego, że wiesz, tak fajnie jest sobie po cichu coś w domu zagrać, wiesz, takiego zupełnie innego. Więc to jest przyjemne i często jak wracam do rodziców, rodzice mieszkają głęboko w lesie w Polsce i wiesz, wyciągam tam gitarę klasyczną jakoś do tego otoczenia, to pasuje i sobie wiesz, żeby ja lubię różne wyzwania i jak umysł, wiesz, pracuję w różne części umysłu pobudzać i ta muzyka klasyczna rzeczywiście, wiesz, jest inny sposób myślenia, inna technika, więc też mogę się dla siebie jakby jakąś taką świeżość utrzymać. A czy sam jeszcze się od kogoś uczysz? Nie wiem, masz jakiś... Ciągle. To jest... Ale tak już, wiesz, face to face, przez internet, czy raczej podpatrując? Nie, bardziej podpatrując. Wiesz, ja wierzę w to, że w samouctwo, powiedzmy. Uważam, że to jest najlepsza droga i to jest nadal, wiesz, najlepszy, sprawdzony sposób, po prostu ściąganie rzeczy, które ci się podobają, uczenie się utworów, które ci się podobają. Teraz ostatnio widziałem kilka takich filmików mojego kolegi z Amsterdamu, który jest świetnym gitarzystą jazzowym i grał parę takich super fajny flow i sobie pomyślałem, kurczę, chyba sobie z nim parę lekcji wezmę, żeby troszeczkę bo tak bardzo nowocześnie gra i żeby troszeczkę tego zasmakować. Ale tak jak mówię, to jest jak tylko słyszę jakiś utwór, to robię sobie playlistę na telefonie, rzeczy, które chcę się nauczyć, czy jakichś solówek, czy nawet to są jakieś, jak słyszę jakąś fajną zagrywkę, tu jest jakaś pojechana zagrywka. Pamiętam kilka dni temu jechałem w aucie i słuchałem jakiegoś albumu ze Scofieldem i miał taki wjazd po prostu typowo Scofieldowy, wiesz, że sobie od razu zapisałem, która minuta i wiesz, i potem jak przychodzi moment do ćwiczenia, to sobie po prostu to rozkminiam, jakieś takie zagrywki. Czyli jakiś tego łykasz te wszystkie rzeczy improwizacyjne, żeby potem to... Pewnie, żeby to na swój sposób przerabiać i też, no to jest świetny materiał do rozwijania też techniki, podejścia, rytmu, to jest najlepszy sposób. Udało ci się poznać jakieś idoli? Rozmawiać z nimi, od nich coś podłapać, czymś wymienić się? Wiesz co, na pewno znaczy, wiesz co, podczas studiów w Holandii miałem okazję mieć lekcję z Johnem Scofieldem, to był w ogóle dla mnie kosmos, żeby móc, wiesz, z nim tak kilka chwil spędzić, tak jak tutaj z tobą. Kilka takich ciekawych pomysłów harmonicznych mi dał. To pamiętam, z Johnem Abercrombiem też studiowałem. Kto tam jeszcze był? Z Mike'em Marineri miałem okazję się uczyć, z wibrafonistą jazzowym. Grałem też z Branfordem Marsalisem podczas studiów, jak był na trasie w Holandii, więc to była największa lekcja, to jest, wiesz, stać na scenie z kimś takim i współgrać z nim, to są największe lekcje. Na płycie nagrywaliśmy z Larrym Goldingsem teraz na naszej ostatniej, więc to też był fajny, bardzo fajny kontakt. No i świetni profesorowie też holenderscy muzycy, z którymi studiowałem, Ave Albers z
znakomity fusionowy gitarzysta, o którym niewiele osób słyszało, ale to jest naprawdę top światowy jak dla mnie. Martin van Iterson, z którym studiowałem, też jest jednym z, chyba ponoć tak Pat Metheny powiedział, że to jest jeden z jego ulubionych gitarzystów, świetny jazzowy gitarzysta, z którym chyba 2,5 roku miałem lekcje. No a reszta to jest naprawdę granie po prostu z muzykami, z moimi przyjaciółmi. Chodzenie też na koncerty, to jest świetna nauka, ale no, miałem rzeczywiście okazję zetknąć się z paroma takimi idolami, mieć od nich lekcje, a także z nimi grać i to były naprawdę fajne przeżycia. Ale czego się uczę, to tylko, że wiesz, że musi być groove, musi nóżka chodzić i reszta to wiesz... Lepiej zagrać ładnie w groove'ie jeden dźwięk niż dokładnie, to jest to i wiesz, i zrozumienie tego zajmuje całe życie, żeby tak to wiesz, żeby weszło to w kości, w krew. Niektórzy chyba to mają tak, że od razu też niektórzy to mają, ale powiem ci, że jest niewielu, a świat byłby lepszym miejscem, gdyby wszyscy wiesz, z tym metronomem po prostu trochę poćwiczyli. Łącznie ze mną, Myślę, że były już takie zakusy niektórych, wiesz, z władców tego świata, żeby wszyscy z metronomem równo chodzili. No. Może to też nie do końca tak, jest dobra przynajmniej żebyśmy grali, wiesz, ładnie i równo. To już był świat był piękniejszy miejsce. Ostatnie pytanie, proszę pana, zupełnie nie gitarowe. Okej, jedziemy. Oprzyj się. Okej, ja wiesz, czym jeździsz? Samochodem. No tak. Rozwijamy tą czerwonym jak Ferrari, dobra. Mam bardzo fajne autko Hyundai i30. O, piękny Wchodzą mi graty, słuchaj, te graty po prostu jakby były zrobione czyli kombi, prawdziwy samochód gitarzysty. Hatchback, akurat wiesz, wszystko paczka mi wchodzi, głowa wchodzi, jedna gitarka i podłoga, wszystko z tyłu, gitarka za kierowcą, jeszcze mogę kogoś zabrać. Polecam to auto, jest niezawodne, leję benzynę i jadę na joba. Dziękuję. Santym, dzięki serdecznie za rozmowę. Do zobaczenia w Łodzi, mam nadzieję. Tak jest, widzimy się w Łodzi. Strzała. No i generalnie tak, dziękuję za to, że dotarliście do samego końca odcinka. No muszę powiedzieć tak, jestem niezmiernie zobowiązany. Jak chcecie wam napisać jakiś komentarz potwierdzający, to napiszcie komentarz potwierdzający. Natomiast jeżeli wam się nie chce, to i tak dziękuję za to, co dla kanału robicie, czyli wszystkie łapki, subskrypcje, wszystkie komentarze, szerowanie i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za to najbardziej, że jesteście, że chce się wam oglądać, że interesujecie się gitarą, że gitara jest również dla was najważniejszą ze sztuk. Oczywiście również, jak to bywa na końcu odcinków, bardzo dziękuję wszystkim patronom za całe wsparcie, którego mi udzielacie. Dziękuję wam za to, że spowodowaliście, że ten kanał kręci się i ludzie mogą oglądać naprawdę ciekawe treści w bardzo dużej ilości i że jeżeli czegoś szukają na temat gitary, to jest szansa, że to już na tym kanale jest albo że za chwileczkę będzie. Kanał w przyszłym roku kończy 10 lat, no i fajnie. No nie myślałem, że aż 10 lat to będę robił i że stanie się to moją pracą i że w ogóle to się tak rozkręci, jak się rozkręciło, więc tym bardziej dziękuję wam za to, że mi w tym wszystkim pomagacie. Przypominam o kręceniu końcóweczek samochodowych, bardzo będzie mi miło. Przypominam również o konkursie Pokaż swój sprzęt, przypominam również o zabawie patronite'owej. W tym momencie już końcóweczka samochodowa i miłej niedzieli do wieczora. Nie pijcie za dużo browara. W niedzielę to już się nie powinno pić piwa. Piwo można pić w piątek do ewentualnie soboty, a później trzeba zrobić sobie przerwę. Yo.